Siemaneczko na kanale Do Roboty. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam, jak wygląda praca pomiarowca, czyli praca związana z energetyką. Dzisiaj będę pracował w pogotowiu energetycznym i już za chwilkę widzę się z ekipą, z którą będziemy realizowali ten materiał. Więc będzie się działo, będziemy robili prawdziwe akcje, więc bierzemy się do roboty. Ze mną jest Marek, witam Cię serdecznie. Cześć Wojtku. Elektromonter. Ja dzisiaj też takim elektromonterem będę i pytanie, czy ten hełm, kask mi się przyda? Na pewno Ci się przyda. Pracujemy na wysokości, pod napięciem, robimy przełączenia, także na pewno będzie Ci potrzebny. Okej, to powiedz mi i moim widzom, co znajduje się w tym samochodzie, z którym dzisiaj będziemy działać. W naszym wozie pogotowia znajdują się materiały i narzędzia do prac planowych i do usuwania awarii. Nasz dzień pracy nie jest całkiem zorganizowany. Nasz dzień pracy wygląda w ten sposób, że mamy ustalone z kierownikiem swoje zadania, one są wcześniej poukładane, ale jeżeli jest sytuacja, że dyżurny zadzwoni, jest usterka, likwidujemy miejsce pracy i natychmiast udajemy się na usterkę. Okej, dobra, ale jest to normowany dzień pracy, że na przykład od 6, tak jak dzisiaj się widzimy, do którejś godziny, czy jak jest usterka, no to działamy dłużej? Jest czas normowany, od godziny 6 do godziny 14 pracujemy, ale jeżeli jest usterka i po prostu ta praca się przedłuży, no musimy jednak wziąć i tą usterkę, przedłużyć ten czas pracy i wówczas mamy nadgodziny. Okej, czyli sama nazwa pogotowie zobowiązuje, czyli jak powiedzmy straż pożarna i tym podobne, działacie, aż jakąś usterkę na przykład usuniecie. Tak, cały czas. To są zazwyczaj usterki takie, wiesz, w domu, że komuś coś wybije, nie ma prądu, czy też takie duże, że jest wichura, pourywa jakieś przewody i tym podobne? Każda usterka wygląda zupełnie inaczej. Są usterki bardziej poważne i usterki mniej poważne, czyli mamy uszkodzenia na liniach średniego napięcia, wysokiego napięcia, to są usterki bardziej takie poważne, a też zdarzają się usterki u odbiorcy, gdzie po prostu przepali mu się bezpiecznik w zabezpieczeniu głównym, no i to jest taka drobna usterka. Okej, czyli taki lajcik, na który też trzeba przejechać. Chodź Marku tutaj, opowiesz mi dokładniej, co w tym samochodzie się znajduje. Mamy bezpieczniki, izolatory i tym podobne. Czy to jest taki typowy sprzęt, z którym jeździcie, czy na każdą akcję przygotowujecie się jakoś osobno? Nie, ten sprzęt, który tutaj mamy na samochodzie, to sprzęt, który używamy i dobieramy po zużyciu, czyli jak bezpieczniki się zużyją, dobieramy następnego dnia, żeby ten stan materiałowy tego samochodu był gotowy. Oprócz tego mamy tutaj wskaźniki napięcia niskiego napięcia, na średniego napięcia, mamy linki, mamy uziemiacze, mamy izolatory, zaciski, no wszystko to, co jest potrzebne do nas do usuwania jakichś tam awarii lub planowych prac na liniach niskiego i średniego napięcia. Okej, dobra. No to Marku, nie wiem, co tutaj jeszcze więcej opowiadać przy samochodzie. Raczej weźmiemy się do roboty. Czy mamy jakiś plan działań na dzisiaj stworzony? Tak, dzisiaj mamy plan działań stworzony, bo nasza praca jest właśnie w systemie, gdzie mamy poukładany jakby ten dzień pracy i dzisiaj mamy na odcinku Wieniec Chwałowo, odcinek linii, który jest bardzo trudno dostępny. Żeby obejrzeć tą linię, musimy to zrobić dronem. Następnie mamy jeszcze poprawę rezystancji ziemi na linii niskiego napięcia i co się więcej będzie działo, to nie mogę Ci powiedzieć, bo może zdarzyć się też jakaś usterka. Okej, czyli najpierw mamy działania zaplanowane, a w międzyczasie ktoś nas od tej roboty na przykład może oderwać, zostawiamy jedno, robimy drugie. Nie ma co to dłużej przeciągać i opowiadać. Myślę, że ten odcinek będzie naprawdę ciekawy, bo jeszcze tego na kanale Do Roboty nie było. Praca elektromontera, praca w pogotowiu energetycznym, więc jedziemy na akcję. Dotowarowujemy się, tak, żeby ten materiał nie jeździł cały czas z nami, a żeby po prostu nie było niepotrzebnego miejsca na jakieś usterkę albo awarię, którą trzeba będzie usunąć. I wyjście z tego samochodu musimy trochę też mieć przestrzeni, żeby po prostu wziąć, swobodnie się czuć w samochodzie, żeby się nie potykać o takie urządzenie. Czyli wiemy, że z tym działamy, pakujemy i jedziemy. Dzisiaj z nami też jest Sebastian i teraz przyjechaliśmy na akcję, która jest związana z dronem, czyli coś, co jest z energetyką może mało wspólnego, ale po co to rozkładamy? Rozkładamy, ponieważ mamy doziemienie na linii
coś wywołuje. Obeszliśmy całą linię. Tutaj niestety jesteśmy na odcinku, gdzie jest trudno dostępny do nas. Przelecimy dronem i sprawdzimy, czy gdzieś nam z gałęzie nie zagrażają, ponieważ mogą wystąpić częste wyłączenia, co dla nas jest niekorzystne. Okej, czyli rozkładamy sobie tego drona i co mnie ciekawi, wiesz, energetyka, pogotowie energetyczne, macie uprawnienie na drony, tak? Tak, firma nas wysłała na szkolenia odpowiednie w zakresie dronów, obsługi dronów i pilotażu. No dobra, to rozkładamy ten sprzęt, latamy, sprawdzamy, gdzie te gałęzie leżą na tej linii i co? I wtedy jak już wiemy gdzie, no to co, albo jakaś zwyżka, albo szukamy czyja to działka i Tak, i likwidujemy. wtedy szukamy odbiorcy, zrobimy zdjęcia, żeby nasz kierownik też mógł zaplanować całą pracę, bo jeżeli jest mocniej wrośnięte, musimy wyłączyć linię. Jeżeli mniej jest, nie stwarzasz takiego zagrożenia, możemy to zrobić też pod napięciem wycinkowym. Zobacz, i znowu, nie? Jak mocno jest. No jest tego sporo, tak, tak. I możemy kolejne zdjęcie faktycznie. Okej. I później Jest waszym tak, zadaniem jest, żeby właśnie wykonać te prace serwisowe, czyli przyciąć te drzewa i tym podobne, tak? Tak, dokładnie. Prowadzimy różne akcje, żeby uświadomić faktycznie odbiorców, że drzewa to nie są tylko ozdoby, ale również i zagrożenie dla samych siebie, no i dla wszystkich odbiorców innych, nie? Jasne, jasne. No dobra, no to tutaj tę pracę szybciutko zrobimy, co mamy zrobić, bo dzisiaj to też mieliśmy planowane. Polatamy tym dronem, zrobimy fotki i za chwilę bierzemy się do kolejnej roboty. Dojechaliśmy w kolejne miejsce. Co tutaj mamy w zleceniu? Polecenie pisemne. Tak, dzisiaj mamy polecenie pisemne, to jest po prawej rezydencja uziemień na stacji Wszedzeń 2 na obwodzie 200 i stanowisko 210. I teraz musimy sobie rozeznać miejsce pracy, czyli zobaczyć, czy to jest faktycznie ta stacja transformatorowa, czy ten obwód istnieje tutaj. Wszedzeń 2. Jest. Jest, mamy Wszedzeń 2 i musimy sobie zobaczyć, czy stacja, nie ma żadnych zagrożeń na stacji wychodzących na obwód 200. No, ogólnie tutaj jak obejrzymy sobie wzrokowo stan techniczny tej stacji jest ok, więc możemy pojechać i zobaczyć, gdzie jest ten słup na obwodzie 200. Tu na coś szczególnego zwracam uwagę, czy tylko po prostu... Nie, przy wyjściu po prostu kablowe jest wszystko zgodne z jakimś tutaj wzrokowym zaobserwowaniem. I rozłączamy coś tutaj? Czy tylko... Nie, będzie praca to bez wyłączeń, bez uziemień, poprawa rezystancji uziemień. No dobra, czyli jedziemy już tam Jedziemy na miejsce. na miejsce Sprawdziliśmy, pracy. jedziemy na miejsce. Czyli tu jesteśmy na miejscu, odliczyliśmy te 10 słupów, 210. Tak, 210 mamy jeszcze tabliczkę z numerem słupa, żebyśmy wiedzieli faktycznie, czy to jest ten słup. Miejsce pracy mamy tutaj już teraz rozeznane i będziemy mieli tutaj poprawę i rezystancji uziemień. Okej. W skrócie wiemy, o co chodzi, ale co będziemy działać? Teraz tak, najpierw muszę się zgłosić do dyżurnego o pozwolenie dopuszczenia do pracy i wówczas będziemy mogli dopiero zacząć pracę. A nasza praca będzie polegała na tym, że weźmiemy miernik do mierzenia uziemień i musimy pomierzyć, rozwinąć sondy i pomierzyć, czy dane uziemienie ma dobrą wartość. Okej. I jak nie ma, to będziemy... Jak nie będzie miało, będzie powyżej 10 ohmów, to wtedy będziemy poprawiać tą rezystancję uziemień, czyli będziemy wbijać uziemienie szpilkowe w ziemię. No to zaczynamy. Czyli co, Marek, ten nasz miernik wskazał nieprawidłowość, tak? Tak, jest powyżej 10 ohm, więc będziemy musieli teraz wziąć i poprawić to uziemienie, które się tutaj znajduje. Okej, poprawić uziemienie. Brzmi tak po prostu prosto, Tak, ale prosto, co robimy? ale to następnie musimy wykopać kawałek takiego rowu przy bednarce, która tutaj jest, wziąć, odpalić agregat, musimy mieć właśnie... Okej. Sporo roboty. No dobra, to nie ma co gadać, zaczynajmy, będziemy mówić w trakcie, co robimy i po prostu bierzmy się za tą robotę. Dobra. W zależności jaka jest rezystywność tej ziemi, tyle tych szpilek wbijamy, ale przeważnie gdzieś tak jest około 5 do 6 takich szpilek trzeba wbić, żeby uzyskać, poprawić to uziemienie. Okej. I tego uziemienia nie możemy też rozpinać, to uziemienie musi zostać, ta bednarka w stanie takim nienaruszonym, połączonym tutaj
Do tego będziemy się dopinać. I do tego będziemy się I dopinać. to już zostaje na stałe, tak? Tak, i wtedy to zostaje już na stałe. I też na początku tego materiału mówiłeś, że macie zmianę od 6 powiedzmy do 14, jak jest awaria, siedzicie dłużej. Ale co jakby, nie wiem, komuś wyłączył się prąd albo nie była wichura o 23:30, to co wtedy się dzieje? No, każdy z pracowników, który ma uprawnienia łączeniowe, ma dyżury domowe. I ten dyżur domowy, jeżeli przyjdziemy sobie tutaj z pracy i chcemy sobie odpocząć, ale no, przyjdzie akurat okres czasu, że już druga zmiana pójdzie do domu. A, czyli pracuje się dwie zmiany? Na dwie zmiany od godziny 6 rano do godziny 14 i od 14 do 22. Taki jest system prac pogotowia energetycznego. Wówczas mamy dyżury domowe i dyżurny dzwoni na telefon, mamy służbowe telefony, zadzwoni i jesteśmy gotowi do wyjazdu, żeby usuwać te usterki. Czyli teraz podobnie jak wcześniej musimy to przemierzyć. Tak, jest wbite teraz uziemienie już pionowe i musimy pomierzyć to uziemienie, które wbiliśmy, ale wtedy już mierzymy bez cęg, żeby był tylko pomiar uziemienia istniejącego, który my wbiliśmy. Okej, dobra. Wynik musi być poniżej 10, wtedy było powyżej, teraz żeby było to zmiana powiedzmy, że jest ok, Tak, to musi być... poniżej 10, ale jeszcze musimy wskaźnik dodać 1, 2 do danego pomiaru, współczynnik tutaj rezystancji do ziemi i wtedy ten wynik... Czyli mamy 5,68 i to mnożymy razy 1,2. Tak, sobie weźmiemy kalkulator. 6,8. 6,8, czyli mamy... jest uziemienie prawidłowe i teraz możemy właśnie podłączyć bednarkę do bednarki istniejącej do tego uziemienia zaciskiem krzyżowym, żeby było to połączone. Halo? Marek, ja sobie zgłoszę usterka. Sebastian, musimy przerwać tą pracę. Mamy usterkę na Świerkówcu 7. Pan Mikołajewski zgłasza, że ma brak fazy. Okej, i co? Teraz będziemy musieli przerwać pracę. Dokończymy ją później. Aha. I... Ale co, że to... Aha, zwijamy sprzęt po prostu? No, tak. Aha, zwijamy i pomiary zrobiliśmy, czyli co, zostawiamy to w takim etapie jak jest, tak? Czyli... Tak, przerwiemy tą pracę i powrócimy po skończonej najwyżej usterce, w zależności o której godzinie tą usterkę usunie. No dobra, no dzieje się. Jest energia, pracujemy w energetyce, więc jest energia, no to dobra, to zabezpieczmy to tak, żeby to było bezpieczne, żeby móc się stąd zwijać i działamy szybko, tak? Czyli powiedzmy, musimy się z tym wszystkim uwinąć. Jaki jest plan działania? Otwieramy tutaj? Otwieramy skrzynię tutaj, te drzwiczki od rozdzielni niskiego napięcia. Tam są takie kasety i sprawdzimy sobie brak napięcia, niby, że tego napięcia na tym obwodzie 200 nie ma, jednej fazy jakby, tak? I tutaj też taka ciekawostka dla widzów, bo my się znamy, wy się znacie, ale niskie, średnie, wysokie napięcie, jakie to są przedziały? Przedziały niskie napięcie to jest 0,4 kV, czyli 400 V, a średnie napięcie jest 15 000 V, a wysokie napięcie 110 000 V. No i jeszcze znajdą się u nas 200 i 400. Okej. I do każdego trzeba mieć inne uprawnienia, tak? Żeby w ogóle przy tym pracować. Tak, my tutaj uprawnienia mamy tutaj na napięcie niskiego i przełączenia średniego napięcia, ale też posiadamy uprawnienia na czyszczenie stacji transformatorowych pod napięciem do 15 000 kV. To co, sprawdzamy teraz, czy wszystko jest zgodnie u nas tutaj w stacji. Uważaj, bo wszystko jest pod napięciem, zgadza się. Zgadza się. O, i się nie zgadza niestety, czyli coś tutaj mamy... Czyli to jest to zgłoszenie, tak? To co było, Tak, to jest... tu coś u nas... Tak, ta faza poszła. Niestety bezpiecznik się przepalił. Musimy sprawdzić, co się stało. Czyli nie wymieniamy go, czy... Nie wymieniamy go, ponieważ dalibyśmy może na zwarcie, nie daj Boże, gdzieś by przewód spadł, robiłoby zwarcie, może kogoś by poraziło, no nie wiem, musimy zapoznać się z sytuacją. Aha, czyli najpierw sprawdzamy, co jest nie tak, a później tu wracamy i najwyżej po prostu zmieniamy bezpiecznie, jak już będziemy wiedzieli, co jest nie tak. Tak, dokładnie.
Mamy tą naszą usterkę, przewód pęknął izolator. Ten po prawej na dole? Tak, ten po prawej na dole. I linka fazowa opadła na konstrukcję i zrobiła nam zwarcie. Okej, widzę to, widzę, dobra. Czyli musimy teraz pojechać znowu do tej skrzynki, przy której przed chwilką staliśmy? Tak jest, wyłączyć obwód, żeby już nie było zagrożenia i wówczas zgłoszę dyżurnemu o wyłączeniu obwodu ze względu na pęknięty izolator. I co, jedną fazę wyłącza tylko, czy co? Nie, będziemy wyłączać cały obwód ze względu na to, że będziemy musieli przystąpić do pracy, wymianę tego izolatora, ale to będzie takie wyłączenie awaryjne, bez polecenia, tylko polecenie ustne. Okej, czyli rozłączamy całą wieś. Tak? Czyli jesteśmy tutaj z powrotem przy tych bezpiecznikach i co, rozłączamy teraz to? Tak, teraz będę musiał zgłosić dyżurnemu o zaistniałej usterce i będziemy działać dalej. Dyżurny da mi polecenie na wyłączenie obwodu, zabezpieczeniu stacji, sprawdzeniu braku napięcia na wyłączonym odcinku linii, uziemieniu i wykonaniu pracy. Działamy, działamy. Teraz się nie dotykam tego, bo po kłódkach wiem, że tu są wysokie napięcia, znaczy wysokie dla mnie. Nie są aż takie wysokie, powiedzmy prawnie, ale wysokie dla mnie, więc ja się już nie tykam. Teraz wyłączyliśmy właśnie obwód niskiego napięcia, który dostaliśmy pozwolenie od dyżurnego. Po teraz wyciągnięciu tych bezpieczników sprawdzamy brak napięcia, zabezpieczymy stację i pojedziemy na miejsce pracy, gdzie będzie ponowne sprawdzanie brak napięcia w miejscu pracy. I tam wykonujemy I tam pracę, wykonujemy wracamy pracę. tutaj i włączamy zasilanie. Tak jest. Pan Sebastian wejdzie na słup, wskaźnikiem jednobiegunowym sprawdzi brak napięcia, wówczas podam mu uziemienia i powiesi te uziemienia, czyli uziemi miejsce pracy obustronnie od strony zasilania i od drugiej strony, żeby odbiorcy w razie czego nie podali jakiegoś napięcia, mogą wystąpić też w sieciach niskiego napięcia. W domach prywatnych ludzie mają agregaty, odbiorcy mają agregaty. Może ten agregat być źle po prostu podłączony i może by nam podać napięcie na linię, więc to jest zabezpieczenie. I tutaj co, nie wzywamy zwyżki, tylko będziemy robili to Tak, będziemy analogicznie. to zrobić tak zwanych włazów, czyli haków słupowych. I na to też trzeba mieć kolejne uprawnienia. Właśnie akurat znaczy tak, mamy uprawnienia na pracę na wysokościach i to też jest kurs, który się odbywa, ale już to są wtedy instruktorzy tacy w strukturach tutaj rejonu i oni przeprowadzają kurs prac na wysokościach i dlatego też można wówczas wchodzić na słup. Ja teraz właśnie podpinam koledze tutaj wskaźnik jednobiegunowy do sprawdzenia braku napięcia na właśnie wyłączonym tym odcinku linii. Gdyby był sygnał stały, to wtedy pokazywałoby właśnie, że jest napięcie i optycznie by się świeciła dioda cały czas, a nie teraz migając. A sygnał na przemian legły to daje nam to, że jest brak napięcia. Mamy sprawdzone dwukrotnie brak napięcia. Napięcie sprawdziliśmy raz wyłączając bezpieczniki w stacji transformatorowej i teraz drugi raz sprawdzaliśmy sobie brak napięcia na linii i możemy teraz przystąpić do powieszenia uziemienia. W międzyczasie, kiedy panowie ściągają uziemienia, ja tutaj wam opowiem, jakie ja widzę plusy i minusy w takiej pracy. Plusami na pewno jest to, że są mega możliwości rozwoju. To, co przez tą rozmowę zauważyłem, to mnóstwo kursów, jakie można wykonać w czasie pracy, czy też po pracy, wiadomo, ale to, co firma nam funduje, czyli powiedzmy następne szkolenia, następne kursy wysokościowe, kursy na zwyżkę, na pilarza i tym podobne, to jest bardzo fajnym plusem. Plusem jak dla mnie jest to, że w każdym dniu pracy dzieje się coś innego, że raz możemy wchodzić na słupy, raz będziemy usuwać awarie, raz będziemy serwisować coś innego, więc to dla mnie jest plusem, bo lubię robić takie różne rzeczy, a nie siedzieć i monotonnie robić cały czas to samo, ale to też dla kilku osób może być minusem. No i minusem jak dla mnie jest to, że jest to praca, można powiedzieć, niebezpieczna. Jesteśmy pogotowiem energetycznym i nigdy nie wiemy, co może się w czasie pracy zdarzyć. Na jaką akcję jedziemy, nie wiemy, co będzie się w danym miejscu działo i z czym będziemy naszą
pierwszą pracę mieli związaną z wykonywaniem jakich usterek. Najfajniejsze jest to, że nikt nie krzyczał, że nie ma prądu, nie? Dzwonią, przeważnie dzwonią. Dzwonią, ale tutaj wiesz, z chałupy by mógł ktoś wyjść i krzyczeć: panowie! Jak nas mniej więcej tak widzi ktoś, nie? No to nie ma jakiegoś tam problemu, tak za dużo No tak, ale mógłby krzyczeć, wiesz, kiedy będzie prąd? Pranie mam włączone. To jest najwięcej pytań wtedy tak. pada, a jak już się załączy, żeby iść sprawdzić do odbiorcy, dzień dobry, proszę panią, czy już jest prąd, czy wszystko jest ok, czy wirowania mamy dobre, to już są wtedy pozamykane drzwi i spuszczone psy. Aha, także okej, to już nie okej. ma się kogo spytać. No dobra, to my idziemy włączać ten prąd do tych bezpieczników, tak żeby to wszystko płynęło w odpowiednim kierunku. Wróciliśmy na miejsce, w którym zaczynaliśmy wcześniej i tu muszę powiedzieć, że tu jest taka cykliczna ta robota, że trzeba kilka razy jedno miejsce sprawdzić, odwiedzić, żeby coś w ogóle zrobić, nie? Tak, trzeba to kilka razy miejsce sprawdzić, ale też trzeba zwrócić uwagę, żeby to robić bezpiecznie, że czy wyłączonym, czy z załączonym obwodem, żeby się nie pomylić, żeby czasami nie stała się jakieś nieszczęście albo krzywda. Właśnie, ta rutyna, o Nie której wcześniej wspomniałeś, No nie właśnie. można aż tak w nią wpaść, nie? Że na przykład zostawimy otwarte, bo tu tylko 2 słupy dalej idziemy, a ktoś z psem będzie podchodził i nagle kogoś... Tak, zasady trzeba zachować, bezpieczeństwa, także przede wszystkim bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i 4 przepisy BHP, które nas tutaj chronią, dlatego też cały czas pracujemy w tej firmie parę lat. No tak, no właśnie, żeby to bezpieczeństwo szło z nami w parze. I w tym momencie załączyliśmy obwód 200 i odbiorcy mają prąd. Czyli już nikt nie krzyczy, nikt nie Czyli już dzwoni. wszyscy mają napięcie, lodówki mogą dalej chodzić. Dobra, my jedziemy Bo robić... już teraz lodówki nie chodzą, tylko działają. Działają, żeby z domu nie wyszły. A my lecimy dalej. Ja już wróciłem na bazę, zostawiłem chłopaków. Chłopaki teraz pojechali poprawić to uziemienie, które wcześniej zaczęliśmy, a ja się widzę z kierownikiem. Witam serdecznie. Witam. Od panów, z którymi dzisiaj działaliśmy i tutaj przekażemy trochę wiedzy, informacji dla naszych widzów, jak do takiej pracy elektromontera się dostać, jakie trzeba mieć wykształcenie, doświadczenie. No przede wszystkim przyjmujemy takich ludzi, którzy zasadnicze wykształcenie mają w danym zawodzie, w zawodzie energetyka, elektryka, żeby pojęcie mieli o prądach elektrycznych. Wskazane jest też, żeby mieli już te podstawowe uprawnienia, kwalifikacje grupy E, chociażby do tego 1 kV, gdzie można ich jakby bezpośrednio wtłoczyć w takie bardziej miękkie roboty w energetyce. Później to zdobywają dalsze kwalifikacje, już bez ograniczenia napięcia, na podnośniki, piły motorowe. Ta praca polega też na montażu słupów, wymianie słupów, pracę pod napięciem. Specjalne szkolenia w Łagowie zazwyczaj się odbywają. No i tam zdobywają te umiejętności pracy pod napięciem. No to już jest taka technologia wyższa, gdzie pozwala na to, żeby odbiorcy nie byli wyłączani spod napięcia, a praca była wykonana. No właśnie słyszałem od chłopaków i też jestem pod dużym wrażeniem. To jest fajne, że można się doszkalać, można tą wiedzę swoją pogłębiać i tu też chciałem przejść do tego, od czego właśnie zależą te zarobki. Czy od tej wiedzy i doświadczenia, czy jak to wygląda ogólnie? No też podnoszą swoje kwalifikacje, tym samym jakby awansują z młodszego elektromontera na elektromontera, starszego elektromontera. Jeżeli ktoś ma ambicje duże, to nawet do prezesa może dojść. Aha. Każdy z nas odstartował od montera i szedł do góry. Jest tam możliwość szkolenia się, ukończenia studiów, zdobycia tytułu magistra nawet, no i pójścia dalej. Nie robimy przeszkód. Okej, no to ja szczerze polecam taką pracę, tak jak widzieliście w tym odcinku, dużo się dzieje, opowiadałem wam o moich odczuciach, moich plusach i minusach, ale właśnie te możliwości rozwoju dla mnie są najważniejsze, bo nie stoimy w miejscu, tylko idziemy kroczek po kroczku dalej. Dziękuję panu bardzo, że mogłem się tutaj w waszym zakładzie pojawić, że mogłem poświęcić ten odcinek właśnie pracy elektromontera. Zostawcie koniecznie, moi drodzy widzowie, łapki w górę, skomentujcie ten odcinek i koniecznie zobaczcie ten odcinek o pracy pomiarowca. Tam, gdzie wymienialiśmy te liczniki, to też był bardzo ciekawy materiał. I jeśli jesteście zainteresowani jakimś jeszcze tematem związanym z energetyką, bo wydaje mi się, że ten temat jest tak rozległy, że moglibyśmy naprawdę dużo jeszcze pokazać, napiszcie to w komentarzach, a my tutaj porozmawiamy o kolejnych materiałach i będziemy działać dalej. Oglądajcie te wideo, które pojawiają się tutaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo.